Dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę na Odong Mountain, około 40 km od Phnom Penh, dawna stolica Kambodży. Będziemy oglądać królewskie grobowce, miejsce, gdzie znajdują się relikwie Buddy i będziemy mieć wspaniały widok na okolice i miasto. Dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę do Odong Mountain, czyli dawnej stolicy Kambodży. Musimy pokonać ponad 500 schodów, żeby dostać się na szczyt góry, na której znajdują się dawne grobowce królów. Pamiętajcie, żeby nie brać ze sobą jedzenia. Małpy nie są tu Waszymi przyjaciółmi. Musieliśmy zdjąć buty, ponieważ po świątyni nie chodzi się w butach. Świątynia jest dosyć istotnym punktem na buddyjskiej mapie Kambodży, dlatego wokół można spotkać wielu mnichów i jest to ważne miejsce, zwłaszcza w czasie świąt buddyjskich, kiedy są tutaj tłumy i wszyscy przychodzą na górę Odong modlić się. A co ważne, w tym miejscu raczej nie spotkacie zbyt wielu turystów, ponieważ jest to miejsce tradycyjne dla khmerskiej kultury. Znajdujemy się na szczycie Odong Mountain, czyli dawnej stolicy Kambodży i zachęcamy Was do tego, żeby będąc w Phnom Penh przeznaczyć pół dnia na wycieczkę, bo to zaledwie odległość około 40 km, a znajdziecie tutaj dużo więcej lokalności i mniej turystów. W porównaniu do Angkor Wat, które jest absolutną topką turystyczną, tutaj wszystko jest bardziej skondensowane na mniejszej przestrzeni, jest tego więcej, bo jest bardziej gęsto i dodatkowo z racji tego, że jesteśmy na szczycie góry, rozciąga się przed nami piękny widok na okolice. Takim też dużym plusem wycieczki na górę Odong jest to, że możecie zobaczyć tę Kambodżę mniej oficjalną, Kambodżę lokalną, może nawet prowincjonalną i zobaczyć, jak ludzie żyją tutaj na co dzień. A jak jesteście na szczycie góry Odong, możecie spróbować tradycyjnego deseru, czyli lodów. A lody w Kambodży to nie są takie lody, które my znamy, tylko lód, który jest skruszony i polany różnymi sosami. A jak już mamy skruszony lód, to wybieramy topping, z czym te lody będziemy jedli. Czas degustacji. Nuta, Cukru. cukier z cukrem. No ciekawe. Na szczycie znajdują się także grobowce dawnych królów Kambodży, znajdują się relikwie Buddy, A lody, które jedliśmy przed chwilą, są dopiero początek atrakcji, które zobaczycie dalej. Dalsze kulinarne atrakcje czekają na nas we wiosce, która jest u podnóża góry i tam będzie bardzo lokalnie. Do zobaczenia we wiosce. A kiedy zejdziecie z góry, zamiast od razu kierować się do wioski, żeby spróbować lokalnych przysmaków, warto jest się trochę pokręcić w okolicy, ponieważ widzimy, jak na przestrzeni lat całość jest odświeżana, rewitalizowana, coraz więcej miejsc odzyskuje swój dawny blask. Stąd obserwujemy, jak całe to miejsce się zmienia, a Was zachęcamy do tego, kiedy już zejdziecie, żeby pochodzić trochę po okolicy i poszukać swoich miejsc. Zwłaszcza, że może to być Wasze pierwsze zetknięcie z buddyzmem, takim prawdziwym, czystym buddyzmem, wierzeniami i tym, w jaki sposób tutaj celebruje się swoją własną religię. A teraz chodźmy do wioski na lunch.
Jesteśmy już na ryneczku u podnóża Odong Mountain, przygotowujemy się do lunchu, a teraz pokażemy Wam kilka bardzo lokalnych przysmaków, takich jak larwy pszczół czy smażoną tarantulę. Od czego zaczynamy? Na co masz ochotę? Zaczynamy od głowy kraba, a potem krab na ostro. Czyli kraby pod różną postacią. A po posiłku trzeba zjeść deser, a jak deser to owoce, sweet and sour. Czyli często w naszym rozumieniu lekko niedojrzałe owoce posypane na przykład solą z chili. A gdybyście chcieli spróbować czegoś z kuchni francuskiej, polecamy Wam grillowane żaby z dzisiejszego połowu. Ja stawiam na khmerską klasykę, czyli amok trej, to znaczy fish amok, czyli zawinięty w liściu curry z kawałkami ryby. Mamy nadzieję, że udało nam się zainteresować Was, żeby odwiedzić Odong Mountain. Takich miejsc w Kambodży jest więcej i zachęcamy Was do tego, żeby śledzić nasz kanał, żeby subskrybować, a z pewnością poza aspektami biznesowymi dowiecie się także o tym, co warto zobaczyć w Kambodży. A przed chwilą mijany street food pokazuje esencję Kambodży. Jej kolory, zapachy, smaki. To wszystko jest do Waszej dyspozycji. Zapraszamy Was do degustowania Kambodży na co dzień. Do zobaczenia za tydzień.